Cześć, witam Was w 129 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj kontynuacja sprzed bodajże 6 tygodni, o ile dobrze pamiętam. Ci, co oglądają, pewnie będą pamiętać materiał, który tu wrzuciłem z robót, gdzie tam demontowałem, deinstalowałem takie stare jeszcze mocno komunistyczne zlewy, kible i tak dalej. Przystosowywałem do nowych mebli, do nowych urządzeń. To było, tak mówię, około 6 tygodni temu. Tam możecie sprawdzić, bo wstęp do tego vloga jest taki sam, czyli ze starego na nowe. Część pierwsza, a dzisiaj właśnie część druga, tak Wam obiecałem. Właśnie dzisiaj, że jak będę robił, to nagram i wrzucę tutaj. No także to trochę tam to trwało, ale jest, zrobiłem. Także co ja tutaj robiłem dzisiaj? To powiem tak. Montowałem oczywiście nowy kibelek, składałem szafkę pod zlewozmywak, przystosowałem, uzbrajałem cały zlewozmywak, no i ogrzewacz wody. I to chyba z tego, co pamiętam, pokrótce to tyle. Także no było trochę roboty dzisiaj, sobie zapaszcie kawkę, herbatkę, czy tam otwórzcie, nie wiem, piwko, jak co tam Wam wygodnie, bo materiał będzie trochę dłuższy, no bo i roboty było sporo w sumie, trochę czasu tam spędziłem. No oczywiście to zmontowałem, bo tak jakbym surówkę wrzucił, to by było na parę godzinek, ale no starałem się to tak zmontować, żeby było wszystko widoczne, czytelne. A jak to wyszło? No cóż, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten materiał. A ja oczywiście, jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcje, za komentarze, za te pozytywne, jak i negatywne, czyli łapka w górę, łapka w dół. Za wszystkie Wam dziękuję. Cóż jeszcze mogę dodać? Nie będę chyba przedłużał, przynudzał Wam. Wchodzicie tutaj, żeby nie słuchać mojego paplania, ale żeby oglądać to, co robię. Także zapraszam i do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Cześć! Hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy montować urządzenia, a dokładniej kibelek, szafkę złożyć, zlewozmywak, ogrzewacz wody. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka tygodni temu tam demontowałem takie stary kibel, stary zlew na starówce w takiej starej kamienicy. Tam parę tygodni temu tam na pewno znajdziecie. Tam szykowałem wszystko, mówiłem, że jak tam malarze zrobią, to potem ja znowu wchodzę. No i właśnie nadszedł ten czas montażu właśnie tych nowych urządzeń. Tam wcześniej wszystko przygotowałem i dzisiaj będę właśnie montował, czyli muszę nowy kibelek zamontować, bo tamten stary zdemontowałem, tam był jeszcze na ten taki przycisk Tajfun, to się bodajże nazywa. No muszę szafkę zlewozmywakową złożyć, zlewozmywak nowy zamontować na tą szafkę. Do tego odpływu, co tam wycinałem, był żeliwny odpływ taki. Tam przygotowałem właśnie już na ten nowy odpływ. No i ogrzewacz wody. Także no dzisiaj taka typowo montażowa robota. No jak to wyjdzie, no zobaczymy wszystko w praniu. Także, no i już mam, jak pewnie zauważyliście, mam już swój z powrotem samochód. Blachy porobione, ładnych parę tysięcy u blacharza zostawione, no ale już pora najwyższa była to zrobić, także
Teraz mam wszystkie blachy, całą blacharkę zrobioną, to co było do zrobienia, bo już no, ostatni gwizdek dla niego był. No, także cóż, jedziemy i do zobaczenia na miejscu, moi drodzy. No tu jak widzicie, wszystko jeszcze jest w kartonach i no, dzisiaj tutaj zacznę pracę od montażu właśnie nowego kibelka. Także wyciągamy wszystko, te śruby montażowe, uszczelki, co jest w środku i będziemy montować najpierw muszlę, przymierzać. No i tu, jak nie wiem czy pamiętacie, to jest muszla tak zwana warszawska, czyli odpływu nie ma z tyłu, tylko ma pod spodem. I tutaj jest potrzebny właśnie taka guma. Są proste i jest taka jak tutaj mimośrodowa, że można ustawić odległość od ściany, no nie dużo, ale zawsze ten rozstaw można sobie regulować. I ją sobie najpierw zakładamy, obracamy z powrotem na nogi, że tak powiem, i możemy zanieść, przymierzyć. No i tutaj, nie wiem czy pamiętacie, miałem przygotowany już odpływ. Tutaj jest rura żeliwna, tam zakładałem wtedy taki gumowy traper, żeby to było przejście na 110. Przymierzamy i wkładamy to wszystko. I tutaj jak widzicie, tył właśnie tej muszli jest za blisko ściany, a trzeba pamiętać, że jeszcze pojemnik, sama spłuczka musi wejść. Także będziemy musieli tą gumę mimośrodową obrócić, żeby cała muszla odeszła kawałeczek od ściany. No ją się jak wciśnie, to ją ciężko wyciągnąć, także tu jest pewność, że jest szczelna. Zawsze można przesmarować, też wtedy łatwiej wchodzi, no ale też właśnie jak się obróci, postawi kibel, można to sobie ściągnąć i właśnie odwrócić to, żeby cała muszla odsunęła się właśnie od ściany, bo tutaj nawet jak na styk wchodzi, to potem spłuczka zawsze odrobinkę wychodzi za tą miskę sedesową, wtedy byśmy mieli problem z przymocowaniem, z dokręceniem tego całego pojemnika na wodę. I tu jak widzicie, jak obróciłem w drugą stronę tą gumę mimośrodową, i tutaj koło centymetra się od ściany odsunęło. Także teraz tutaj ustawić kibelek, zaznaczymy punkty wiercenia na kołki, no i tutaj właśnie będziemy też potem to przykręcać. No z jednej strony i teraz z drugiej. Jak mamy zaznaczone, to całą tą miskę sedesową odstawiamy na bok. Możemy brać się za wiercenie. No i tutaj ja zawsze najpierw cienkim wiertełkiem, na przykład szósteczką, nawiercam, a potem właściwym, bo kołki przeważnie są dziesiątki do tego. No mamy jeden otwór, teraz drugi. No i teraz ten pył to dobrze właśnie wziąć odkurzaczem, zebrać, wybrać wszystko, żeby tam nic pod muszlą nie było.
No i teraz kołeczki. Akurat młotka nie wziąłem, ale rączka od śrubokrętu też jest dobra, jak są dobre, czyste otwory. Że mamy kołeczki założone, możemy założyć muszlę. No i przykręcamy to już na sztywno do podłoża. Ja tutaj ile da rady ręką, potem kluczykiem 10 dociągam. Trzeba tutaj też pamiętać, żeby do oporu jednej strony nie dokręcać, tylko trochę dokręcić z jednej strony, później z drugiej strony i potem na przemian właśnie już dociągać to wszystko. Bo nie zawsze, ale czasami się zdarza, że jak się z jednej strony za mocno dociągnie, potem z drugiej, to zdarza się, że może pęknąć po prostu cała ta podstawa, także dobrze jest na przemian dokręcać już samą końcówkę. No jak widzicie, teraz właśnie dokręcam, dociągam już tak jak powinno być. Zakładam zaślepki. No jeszcze tutaj sprawdziłem, czy się nie rusza. No i teraz bierzemy się za uzbrajanie spłuczki. I tutaj musimy tą pokrywę odkręcić, ściągnąć. Na razie odstawiamy na bok. I teraz tak, ten zawór to później będziemy napełniający montować. Teraz musimy założyć śruby, które, no, że tak powiem, zepną cały ten pojemnik na wodę z miską sedesową. I tutaj po kolei. Najpierw metalowa podkładka, potem uszczelka stożkowa, stożkiem w dół. To od środka przekładamy właśnie w tych otworach, co są na dnie. I z drugą dokładnie to samo. Metalowa uszczelka stożkowa, metalowa podkładka, stożkowa uszczelka. Przekładamy i teraz z drugiej strony właśnie od spodu w odwrotnej kolejności. Najpierw gumowa uszczelka, metalowa podkładka i przy drugiej śrubie dokładnie to samo. I teraz nakrętki. Tutaj musimy śrubę przytrzymać, żeby w tej stożkowej, co jest od środka, uszczelce, ten stożek wszedł ten właśnie w otwór, ten w ceramice. Tutaj palcami dokręcamy, łapiemy, żeby nam się nie przestawiło z jednej i z drugiej strony. No i teraz kluczykiem 10 dociągamy to tak w miarę do oporu, ale też żeby nie przesadzić, bo jak się przesadzi, po prostu też może pęknąć nam spłuczka i będziemy mieli problem. Znaczy pojemnik może nam pęknąć, nie spłuczka.
Tutaj trzeba dokręcić, tak jak mówiłem, mocno, ale z wyczuciem. I teraz tak, zakładamy uszczelkę piankową i możemy iść to zamontować właśnie na miskę sedesową. Tutaj należy pamiętać, żeby tą uszczelkę trzymać, żeby się nie przesunęła, bo później jak skręcimy to krzywo, po prostu przy spłukiwaniu będzie woda na zewnątrz nam wylatywała. No i tu od spodu podkładka metalowa i nakrętka taka motylkowa i to wszystko dokręcamy z jednej i z drugiej strony i ściągamy też tak do oporu, no ale też oczywiście z wyczuciem. Ja tutaj dokręcam palcami ile tam po prostu mogę. Później mam taki fikuśny kluczyk, którym dociągam to wszystko już tak do oporu. I to jak widzicie jest dokręcone i teraz tym właśnie kluczykiem, on ma tam kilka takich nacięć, że się dopasowuje i dociągam to też oczywiście na przemian raz z jednej, raz z drugiej strony. Dociągam to tak, żeby ten pojemnik na wodę, no, że tak się wyrażę, zetknął się z tą podstawą w misce sedesowej, ale oczywiście tutaj też trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić z tym dokręcaniem. No jak mamy to dokręcone, to tutaj zakładam zawór napełniający. Praktycznie w każdym pojemniku otwory są z dwóch stron. Wybieramy ten, który tam najbardziej nam pasuje, a z drugiej strony zakładamy zaślepkę. No i tutaj miałem zawór półcalowy założony. Wężyk miałem z dwóch stron na 3/8, czyli na ten zawór musiałem założyć jeszcze taką redukcję z 1/2 na 3/8. No, można równie dobrze zaworek wymienić, żeby tu końcówka była 3/8, albo wężyk 1/2 na 3/8. Ja akurat nie miałem, a miałem redukcję, także założyłem tutaj redukcję na 3/8. No i teraz wężyk. I wężyk też trzeba pamiętać, szczególnie jak się wymienia zawory, czy montuje zawory, żeby wężyk najpierw przykręcić właśnie do zaworku i pierwszą wodę spuścić, czy tam do muszli, czy właśnie do tego pojemnika na wodę, bo często jest tak, że poleci rdza i no po prostu może zapchać, uszkodzić ten zawór napełniający, który jest w puszce, czyli tą pierwszą wodę zawsze spuszczamy czy do wiaderka, czy do muszli, no gdzieś poza zaworem na pewno. No i tutaj być może nie widać, ale ta woda poleciała taka rdzawa, brudna, także dobre miałem przeczucie, że tak powiem. No i teraz możemy założyć wężyk. No wężyk też trzeba pamiętać, żeby był na tyle długi, żeby się nie załamywał. No zależy jak tam, gdzie jest zawór. Nieraz krótkie wężyki wystarczą, nieraz po prostu trzeba dłuższy. No tutaj w tym przypadku, jak widzicie, był dłuższy z tej strony dam, bo tam za blisko ściany było. No ale będzie praktycznie cały za tym pojemnikiem na wodę, także tu nie ma problemu. Teraz już właśnie napełniam pojemnik wodą i sprawdzę, czy przy spłukiwaniu gdzieś woda
leci po bokach. No i teraz właśnie wodę tu spłukałem, spuściłem z tego pojemnika. Właśnie trzeba zwrócić uwagę, czy przy spłukiwaniu nie leci między właśnie pojemnikiem a miską sedesową. Jak jest ok, to możemy założyć ten dekiel i przykręcić ten przycisk spustowy. No i praktycznie kibelek mamy podłączony. No oczywiście jeszcze nam zostanie zamontowanie deski. Tutaj w tym przypadku jest deska wolno opadająca. Przy desce wolno opadającej należy pamiętać, żeby na siłę jej ręką nie opuszczać w dół, bo po prostu mechanizm można wyłamać. No ale zanim deskę założymy, to musimy zamontować do muszli uchwyty. Tu jak widzicie są dwa rodzaje śrub, dłuższe i krótsze. No trzeba sprawdzić, która śruba będzie pasowała. No i te gumowe przejściówki też są te białe i czarne. Białe są do większych otworów w tych miskach, czarne do mniejszych. Zawsze trzeba pamiętać, żeby one wchodziły ciasno, nie były luźne. Wtedy jest pewność, że ta deska nie będzie nam latała pod tyłkiem. Jak one tam trochę będą nam wychodzić, to w niczym to nie przeszkadza, bo jak uchwyty przykręcimy, to po prostu dociśnie. No i teraz tutaj zakładamy uszczelki pod spód tych podstaw. No i właśnie te śruby tutaj akurat w tym przypadku były dłuższe. Zakładamy te śruby i od spodu to przykręcamy. Są takie plastikowe, przeważnie plastikowe nakrętki, czasami są metalowe. No, w tym przypadku były plastikowe. I to od spodu wszystko przykręcamy. Tylko tutaj też należy pamiętać, żeby nie dokręcać tego do oporu, tak przykręcić do końca, ale żeby był w miarę luz. Z tego względu, że łatwo nam będzie potem deskę ustawić w odpowiedniej pozycji, a to zresztą zaraz zobaczycie. No, tak z jednej, jak i z drugiej nie dokręcamy tego do oporu, do końca, ale nie do oporu, żeby te podstawy, no, że tak powiem, były ruchome i tam można było jeszcze nimi regulować. Bo jak się dociągnie do końca, to wtedy już nie ustawimy sobie deski jak należy. Teraz tak, tutaj można już założyć te metalowe osłonki na te uchwyty, bo to jest, już deski nie będziemy zdejmować, także je zakładamy. I zakładamy, teraz możemy założyć deskę. Tutaj jeszcze na razie nie zwracamy uwagi, czy ta deska tam do otworu pasuje, czy jest bardziej na prawo, czy na lewo, bo to będziemy zaraz ustawiać. Na razie tylko koncentrujemy się, żeby właśnie było, jak widzicie, deska już weszła i teraz możemy sobie to jeszcze trochę poluzuję, bo z jednej strony chyba za mocno przykręciłem. No i teraz możemy tą deskę sobie ustawić tak, jak powinna być.
Tutaj też właśnie zobaczyć w środku, czy w tym świetle całym jest. Jak mamy, to przytrzymujemy tą deskę i teraz możemy dokręcić do oporu. I wiemy, że ta deska nam się nie przesunie, nie przestawi, a mamy odpowiednio wszystko ustawione. I dokręcamy z jednej i z drugiej strony już do oporu. No i tak w sumie tu kibelek jest zmontowany. Jak widzicie, tutaj deska sobie wolno opada. Jeszcze jedno spukanie. I pozostanie nam tylko jeszcze obsilikonowanie, żeby się woda pod muszlę nie dostawała. No i tutaj w koło właśnie tej podstawy muszli wciskamy silikon. Także naokoło wyciskamy, a potem nadmiar będziemy zbierać i to wszystko wyrównywać, wygładzać. No i teraz szpatułką zbieramy nadmiar silikonu. Jednocześnie tam się jeszcze przy takim tym wciska tam pod muszlę, także jest pewność, że woda nam tam nie podejdzie. A poza tym też estetycznie wygląda, jak jest w koło właśnie silikonem zrobione. Jak gdzieś jakieś ubytki są, to się tam można dodać tego silikonu. I potem zawsze palcem, bynajmniej ja tak robię, wygładzam już tak na całkiem na gładko. No i muszlę mamy w sumie całą zamontowaną, możemy przejść do kuchni tutaj. Teraz będę składał właśnie szafkę pod zlewozmywak. Nie wiem, czy pamiętacie, tam ta była taka no, mocno perelowska jeszcze, żeliwna z żeliwnym odpływem. Tam chyba z 6 tygodni temu wrzucałem, zawsze możecie sobie podejrzeć. I tu jak zawsze rozkładam wszystko, segreguję. Już nieraz pokazywałem, jak szafki składam, dlatego tutaj przyspieszam też trochę, żeby taki mały rzut okiem na instrukcję. Chociaż tych szafek się tyle naskładałem, że w większości przypadków już na pamięć je składam. No i składamy kołki, kołeczki, śrubki, śrubeczki. Jeden bok, drugi bok. No i składamy to, tak powiem, w sensowną całość. Akurat szafki pod zlewozmywak są chyba jedne z najprostszych do złożenia. No i tutaj mamy prowizorycznie złożoną, tylko pozostaje nam to wszystko pościągać do kupy właśnie wkrętami.
Ja se zawsze tam, gdzie mają być wkręty, se wszystkie wkładam i potem tylko dokręcam. No jak widzicie, tutaj dokręcam, dociągam. Także przy tym to jest taka praca łatwa i przyjemna. No i jeden bok mamy skręcony. Teraz delikatnie to obracamy na drugi bok. I dokładnie tak samo w tej samej kolejności skręcamy ten drugi bok. No i teraz tutaj na te śruby, gdzie wkręcaliśmy białe zaślepki, teraz do góry nogami tą szafkę ustawiamy, tam takie plastikowe pseudonóżki wbijemy, żeby nie stała bezpośrednio na podłodze, w razie jakby gdzieś tam trochę wody było czy coś. No, to są takie szpilki, także palcem można wcisnąć i potem tylko dobić. No tak jak mówiłem, zapomniałem młotka, nie chciało mi się iść, ale kombinerki też dały radę. Zresztą tu jakby się dobrze oparł, to i by palcem to wcisnął. Także tu jeszcze z drugiej strony zaślepki. Szafkę stawiamy już na nogi. Jak widzicie, to ładnie zaślepia te śruby. I teraz tą szafkę tam z grubsza ustawiamy tutaj, gdzie ma być. No i pora teraz na zlewozmywak. Jak widzicie, zlewozmywak jest blaszany, tu jeszcze syfon. Była nowa bateria, ale panie potem zdecydowały, że będą chciały inną baterię, to tam inną założę. No tylko, że w tym zlewozmywaku będziemy musieli też zrobić otwór na baterię. I zaraz zobaczycie, jak to robię, tylko tutaj mała przymiarka. No powiem wam, że podłoga to stara kamienica, no podłoga tutaj była masakrycznie krzywa i generalnie powinno tutaj ten zlewozmywak z tych dwóch stron przylegać, ale to później wam pokażę, o co chodzi. Najpierw jeszcze muszę przymierzyć i założyć takie klipsy na ten zlewozmywak. Jest fajne rozwiązanie, właśnie te klipsy mają takie schodki i one właśnie ładnie trzymają zlew, się je zakłada, ściąga i ten zlew dociągają do szafki, także zlew nie ma szans się przesunąć w żadną stronę.
I tam co pozaznaczałem ołóweczkiem, gdzie wkręcić po jednym wkręcie. Potem jak już założę zlewozmywak, te klipsy założę, one mają takie ząbki na wzór schodków, także się przesuwa i one po prostu cały zlew dociągają do szafki, usztywniają, także go w żadnym, tak jak widzicie tutaj, w żadnym kierunku nie będzie możliwości tego zlewu przesunięcia. Także to mamy przygotowane. I teraz tak, tutaj sobie odznaczam mniej więcej punkt na baterię. No tutaj akurat sepanie można w każdym, można na środku, można z boku. Tam gdzie se klient zażyczy, można otwór wyciąć. No i tutaj prawidłowo powinien mieć punktaczek metalowy, no też nie zabrałem, ale to chodzi tylko o zrobienie punktu małego, żeby wiertło nie uciekało. To wystarczy nawet śrubokręt krzyżakowy, żeby tam leciutki zrobić znaczek tam, gdzie ma wiertło zacząć otwór robić. I tutaj że no, to blacha nierdzewka twarda, od cieniutkiego wiertła zaczynam. W miejscu, gdzie napunktowałem, jak widzicie, wiertło mi nie ucieka po zlewie, nie lata. I robię pierwszy otwór większym wiertłem, potem biorę trochę większe wiertło. Także już mam jeden otwór zrobiony, teraz już tylko stopniowo coraz większe wiertła do takiego otworu muszę zrobić, żeby mi ta śruba, gdzie mam wycinak, no żeby swobodnie przeszła, ale to za chwilę zobaczycie. No i teraz już właściwym wiertłem to rozwiercam. Jak widzicie, jak biorę tam stopniowo coraz większe wiertło, no nie ma problemu z przewierceniem tej blachy. Także teraz tutaj właśnie mam taki wycinak do otworów właśnie do zlewów blaszanych. Jest bardzo przydatny. Teraz tak, ściągam sobie zlew, przekładam tą większą część od góry, od spodu tą mniejszą, tnącą część można powiedzieć, przykręcam od spodu i tutaj przykręcam, żeby po prostu na sztywno złapało. No i teraz tą śrubę po prostu to wszystko będę skręcał ze sobą. A to będzie się wcinać właśnie w tą blachę i wycinać otwór pod baterię. No, trzeba mieć trochę siły generalnie, tym bardziej, że już trochę mam to i już trochę stępione, także trochę siły trzeba użyć, żeby to wyciąć. No, przy nowych jest zawsze trochę lżej. No ale jak widzicie, no nie jest to skomplikowane. Urządzenie proste, ale naprawdę bardzo fajne. Jak widzicie, ładny, równiutki otworek jest wycięty. No a tutaj rozkręcamy tą blaszkę, która została nam po wycięciu. Po prostu wyrzucamy, jest niepotrzebna. Otwór mamy gotowy, możemy montować baterię. No tutaj ta bateria ma ten biały wężyk, co macie, to jest właśnie, ma opcję ta bateria taką, że można dodatkowo do filtra wody ją podłączyć. No ale tu akurat do filtra nie będę podłączał, tylko do normalnej bieżącej wody, a to do filtra po prostu zostaje na razie, nie będzie nieużywane.
Tak, i od spodu nakrętkę i dociągamy to, skręcamy całą baterię do zlewu. I właśnie tutaj dobrze jest, póki zlew jeszcze nie jest zamontowany, całe uzbrojenie zlewu sobie zrobić właśnie gdzieś na stole, na podłodze. Jest o wiele wygodniej niż pod szafką leżeć i się męczyć, kombinować. No i tutaj ręką dociągam ile się da, potem takim kluczem, żabką dociągnąć do oporu i we właściwej pozycji, jaka ta bateria ma być. Po prostu to dociągamy już na sztywno i baterię praktycznie mamy do zlewozmywaka zamontowaną. Tutaj należy pamiętać, żeby też solidnie to dokręcić, bo baterie są często używane, jak są za lekko przykręcone, po prostu z czasem się luzują i będą latać. Także baterię mamy zamontowaną, teraz możemy zdjąć tą osłonę. Tutaj właśnie jest też ostrzeżenie, że ostra krawędź, ja już nie raz, nie dwa się przycięłem właśnie na tej krawędzi. No i teraz jeszcze właśnie przelew i odpływ zamontujemy do tego zlewozmywaka, póki jest zdjęty. Ale tutaj zaczniemy od przelewu. Tu jest stosunkowo prosty właśnie montaż tego przelewu, bo tylnią część tego kielicha, że tak powiem, tutaj nie ma tylko śrubka od frontu. Tu należy pamiętać, żeby odpowiednią uszczelkę tylko założyć. Śrubkę przekładamy, tam przykładamy z drugiej strony. Musicie przyznać, że jest o wiele wygodniej właśnie tak montować niż, oczywiście jeśli jest możliwość, niż jeśli jest zamontowany na zlewie i kombinować. No i tą śrubkę skręcamy, to się wszystko dociąga ładnie. Ten kielich od przelewu mamy zamontowany. Teraz właśnie sitko, spust. Też to od razu montujemy. I tutaj też uszczelka od spodu. Już widziałem, że ktoś montował uszczelkę pod sitko, tą uszczelkę pod sitko dawał, że to sitko sterczało, woda ze zlewu do końca nie schodziła. Zawsze uszczelkę dajemy pod zlewem, nie na sitku. Na sitku jest albo taka biała pianka cieniutka, albo nie ma nic. Tutaj w tym przypadku nie było niczego. Tylko tutaj należy też pamiętać, żeby te sitko ładnie w tym wyformowanym otworze tam ustawić, żeby ono nigdzie nie sterczało. No i teraz łączymy ten przelew właśnie z tym odpływem. No i na razie to odstawiamy na bok, teraz się weźmiemy za ogrzewacz wody. A jeszcze właśnie te mocowania do zlewu oczywiście zamontuję, żeby ten zlew już
złapać, połączyć z tą szafką, żeby nam to już nie latało i było gotowe do dalszego montażu. No i tam wystarczy właśnie tylko wsunąć, przesunąć do oporu właśnie tymi skotkami i ten zlew ładnie się z szafką łączy. Nie ma szans, żeby go się przesuwał, czy zmieniał pozycję, czy latał, podnosił się. Często te mocowania są w kompletach ze zlewem, ale jak nie ma, też można je spokojnie dostać w sklepie osobno. No i tu jeszcze taka mała przymiarka, nie wiem czy tu dobrze widać, ale no, trzeba całą szafkę właśnie podnieść do ściany, żeby no, oczko w linii było, że tak powiem. No tutaj podłoga dość duży spad miała i tutaj będę musiał coś podłożyć, żeby to podnieść, bo jak widzicie jest różnica spora. No ale to później, teraz właśnie weźmiemy się za ten ogrzewacz wody. To jest taki typowo podszafkowy ogrzewacz wody 5-litrowy, bo on ma tylko ogrzewać wodę właśnie do tego kranu w zlewie. Także jest nieduży, zgrabny. Tutaj gwarancja, instrukcja, to oczywiście to zostawiamy. No i teraz tak, tutaj będziemy musieli przymierzyć sobie, czy nam pasuje. Tutaj jak wiecie, z tego także jak widzicie dużo miejsca w szafce nie zajmuje i może sobie stać właśnie w ten sposób, taka wstępna przymiarka. No i teraz będziemy się brali za uzbrajanie tego ogrzewacza wody. Tylko tak, trzeba pościągać te zaślepki, one już nie będą potrzebne. Bo to są tak zwane zaślepki transportowe. Jak nie chcą zejść pod palcami, to właśnie jakimś żabką, szczypcami tam troszkę okręcić i ładnie wtedy schodzą. To wyrzucamy, nie jest to już tu nam potrzebne. I teraz tak, do zimnej, na wlocie zimnej wody, no oczywiście tu musimy uszczelnić gwint. No i tutaj w komplecie była taka przedłużka z tworzywa półcalowa. Jest ona potrzebna po to, żeby można było swobodnie właśnie wkręcić zawór bezpieczeństwa, bo jak widzicie te gwinty są praktycznie równo z górą tego ogrzewacza i po prostu by no, nie dało rady wkręcić, zrobić obrotu tym zaworem bezpieczeństwa, czyli tę plastikową przedłużkę wkręcamy na wlocie zimnej wody. No i teraz właśnie ten zawór bezpieczeństwa, bo jak widzicie on ma tą wypustkę i tutaj jakbyśmy obracali, po prostu byśmy nie mogli zrobić obrotu i tego wkręcić. Do tego właśnie by dali tą plastikową przedłużkę.
także to mamy przykręcone. Teraz uszczelniamy właśnie gwint na tym zaworze bezpieczeństwa, bo tutaj musimy zrobić połączenie, trójnik założyć, bo musi zimna woda iść bezpośrednio do baterii. No i oczywiście zasilać ten ogrzewacz. I tutaj wymyśliłem taki myk, że założę trójnik. Tutaj staram się dokręcać go tak, jak widzicie, takim kluczem, a nie innym, bo nie chciałem uszkodzić tego chromu, że tak powiem. Tak, mamy trójnik zamontowany. Teraz tak. Teraz na samą górę wężyk, który połączymy z wężykiem od baterii, od zimnej wody. I tutaj, jak widzicie, jest nypelek 3/8, wężyk jest 1/2 na 3/8. Także na górze 3/8, nypel 3/8 i z wężykiem, bo w bateriach są wężyki nakrętkami 3/8, także tutaj ładnie nypelkiem się potem połączy. Tutaj będę musiał wkręcić przepraszam, tutaj będę musiał wkręcić właśnie też nypelek, ale półcalowy. I tutaj zrobimy zasilanie tej wody, czyli z tego kraniku, z zaworku, który jest tam w ścianie. I właśnie tutaj będzie wlot wody, czyli będzie wlot i do ogrzewacza i dzięki temu trójnikowi będzie też szło do baterii zimna woda. No, teraz lepiej widzieliście, jaka jest różnica. Także tutaj takie plastiki miałem i akurat na grubość tych plastików podnóżki, żeby wyrównać, to właśnie te plastiki podłożyłem, także ta szafka wtedy złapała, że tak powiem, poziom. Bo tak jakbym ją zostawił w takiej pozycji, jak była pierwotnie, po prostu woda by na bok spływała, by zostawała w komorze woda. Teraz tak, tam z grubsza mamy ogrzewacz uzbrojony. Teraz podłączę cały ten syfon, odpływ zmontuję. Czyli do tego, co zamontowałem już, nakrętka, uszczelka. No i tutaj te kolano, tak zwany syfon. I tutaj też się starałem jak najwyżej to dać, żeby po prostu było miejsce pod tym, jak najwięcej miejsca pod tym zlewem. No i usuwamy to, żeby te zapachy nie szły, tą folię. To, jak pamiętacie, zakładałem ostatnio, co wycinałem. I teraz tak, tutaj 2 kolanka 90, żeby z tego rogu wyjść pod zlew, redukcja z 40 na 50. I teraz tak, tutaj mała przymiarka, ale chciałem to, nie szło tutaj w ten sposób podłączyć, czyli ten cały syfon, te kolanko pod syfonem podniosłem maksymalnie do góry. Jak widzicie, ten krótki odcinek, który tam został, połączę prostą rurką i właśnie w ten sposób wyszedł nam ten cały odpływ. Także tu jeszcze sobie odmierzę, ile tej rurki dociąć.
No, można było też tą harmonikową, półelastyczną, no ale co na sztywno, to na sztywno, jak jest podłączone. Czyli to, co niepotrzebne, odcinam. No i ten ostatni element podłączam. Teraz tylko to ustawić, jak powinno być. Tu, jak widzicie, jest jeszcze wyjście na pralkę, bo tam obok później będzie pralka stała. I to wszystko teraz ustawiam, skręcam do kupy i odpływ mamy zrobiony. No i teraz czas podłączyć ten ogrzewacz wody. Tutaj jeszcze przykręcę właśnie już na wylocie, czyli tu, gdzie będzie ciepła woda, wężyk, który też będzie właśnie połączony z wężykiem od baterii do ciepłej wody. Tutaj wężyk już bez żadnych trójników, po prostu przykręcam bezpośrednio do tego wylotu. Oczywiście nypelki też trzeba dokręcić, żeby nigdzie jakichś potem wycieków nie było. I tutaj po prostu się nakrętkę kontruje, a nypelki się dokręca. Są też takie wężyki, które właśnie mają zakończenie nie nakrętką, a właśnie gwintem zewnętrznym, tak zwane te wężyki do przedłużania. Ale takie rozwiązanie też jest jak najbardziej dopuszczalne, że tak powiem. I to wszystko tam do tyłu przerzucamy. Jak widzicie, ten podgrzewacz wcale nam dużo miejsca nie zajmuje. Teraz tak... Teraz będziemy łączyć właśnie wężyk od zimnej wody. Czyli wężyk od baterii od zimnej wody łączymy z tym wężykiem, który wychodzi z ogrzewacza na zimną wodę. Tutaj, gdzie był ten trójnik montowany. Tu, jak widzicie, ten zawór tam na dole jest, to jest jeden zawór z dwoma pokrętłami, także później tam będzie jeszcze pralka podłączona do tego jednego zaworu, ale póki co właśnie teraz podłączamy ten wężyk od ciepłej wody. Dokręcamy tutaj, później zobaczycie, bo ja już nieraz Wam mówiłem, żeby zwracać uwagę, żeby wężyki nie były zagięte, załamane, ale to później, bo teraz chyba nawet dobrze nie będzie widać. No ale póki co przykręcamy właśnie ten wężyk zasilający, czyli do trójnika przykręcamy wężyk i z jednej strony do trójnika, a z drugiej strony właśnie do tego zaworku już. No i w ten sposób mamy zasilanie właśnie wody i do baterii, i do ogrzewacza wody. No i teraz tutaj właśnie do zaworku przykręcamy i mamy
ogrzewacz i całą tą instalację, baterię podłączoną. Tu jak widzicie właśnie na wylocie z ciepłej wody, dopiero tam po jakiejś chwili zauważyłem, że właśnie za mocno skręciłem i wężyk mi się skręcił, ale to zaraz poprawię. Teraz puszczam wodę, no oczywiście zanim się podłączy ogrzewacz, trzeba go napełnić, odpowietrzyć, no nie można podłączać czy bojlerów, czy podgrzewaczy wody no, na pusto. Najpierw trzeba przepuścić wodę, żeby przyleciała woda i wtedy dopiero można włączyć. I tutaj właśnie kombinerkami czy czymś ten wężyk obrócić tam z pół obrotu czy obrót, jak za mocno skręciliśmy, tak żeby on tam swobodny przepływ był. No i teraz właśnie wypuściłem wodę z ogrzewacza, jeszcze posprawdzam, czy nigdzie nie ma wycieków. I generalnie tutaj mamy zrobione, teraz jeszcze sprawdzę odpływ, czyli tam nabiorę wody do komory i spuszczę, wtedy najlepiej właśnie wychodzi wszystko, czy jest szczelne, czy gdzieś są jakieś wycieki. No i teraz tutaj sobie sprawdzam, czy nie ma właśnie, szczególnie tu przy tym żeliwie, czy nie ma nigdzie żadnych wycieków. Jak jest ok, to zostawiamy. Teraz jeszcze zostały nam zamontować oczywiście drzwi do tej całej szafki. Te drzwi właśnie na koniec najlepiej montować, wtedy nam nie przeszkadzają przy montażu. Czyli przynajmniej ja tak robię, że przykręcam całe zawiasy z tymi uchwytami, które idą do szafki. Potem całość po prostu przykręcam do szafki. No każdy sobie tam robi jak wygodnie. Niektórzy uchwyty przykręcają, potem wsuwają to. Ja po prostu całe zawiasy z uchwytami przykręcam do drzwi i potem całe drzwi przykręcam już właśnie do szafki. No tutaj akurat można z jednej albo z drugiej strony, no mi się wydawało, że tu jak właśnie na ścianę będzie się otwierać, będzie najrozsądniej. Teraz ustawiam sobie te drzwi tam od spodu, sobie stopą, widzicie, podstawiam, podtrzymuję. I łapię po jednym wkręcie na górny zawias, potem jeden na dolny i potem to wszystko, potem następne dwa i to wszystko ustawiam, dokręcam już do oporu. No tak mi po prostu jest wygodniej. No także jak widzicie tutaj po dwie śrubki na zawias. Teraz jeszcze pozostaje tam wyregulować te drzwi, ustawić je, żeby wszystko było równe, spasowane. Jak jest ok, to właśnie tam od środka są otwory, tylko trzeba przewiercić, bo jeśli na drugą stronę, to byśmy wtedy musieli te dolne wywiercić, ale na tą stronę właśnie to wywiercamy otwory na wylot, żeby śrubą nie, bo wtedy tą płytę wyłamuje, tam są takie pęknięcia, najlepiej to właśnie wiertełkiem przewiercić od tyłu. No i przykręcamy uchwyt. Tu jeszcze do małej regulacji drzwi zostały, ale to za chwilę, bo jeszcze będę dodatkowo ustawiał wszystko, żeby przed silikonowaniem. No i teraz dokręcam cały uchwyt.
tam jeszcze poustawiać wszystko. Mamy szafkę gotową, złożoną. Jeszcze nam zostanie obsilikonować właśnie tutaj w tych dwóch rogach, żeby tam za zlewozmywak woda nie zaciekała. Czyli tam obczyścić. Tutaj w tym przypadku bezbarwnym silikonem. Tak jak widzicie, jest w rogu większa szpara, trzeba tego silikonu więcej dać, ale właśnie z tych dwóch stron silikon dajemy i wygładzamy. Tutaj taki specjalny płyn mam do zwilżania silikonu przed zbieraniem i to wszystko ładnie zbieramy, wyrównujemy. Jak gdzieś jakieś jeszcze tam upytki, dziurki były, to można dodać śmiało i jeszcze raz wygładzić. No i w sumie zostało właśnie podłączyć ten ogrzewacz. Tutaj, jak nie wiem czy wspominałem, przedłużacz musi być 16-amperowy, należy pamiętać. Generalnie dobrze było, jakby było bezpośrednio do gniazdka, ale jak nie ma możliwości, to przedłużacz, ale 16-amperowy, żeby wytrzymał. No i włączamy ogrzewacz. I to wszystko, tak to mniej więcej wyglądało. Jak z tego co chyba pamiętacie, jest różnica znacząca. No i tak, moi drodzy, na dzisiaj skończyłem. Jak widzieliście, trochę roboty było, ale jeszcze nie koniec, bo jeszcze będę tam później jakieś półki, stolik wieszał, jakieś tam pierdoły takie, ale to też jeszcze nie wiem kiedy. A co do dzisiejszego dnia, to jak widzieliście, kibelek założony, jak nie wiem czy pamiętacie, jaki tamten był, a jaki ten, jest różnica, nie? No i ta szafka i ten zlew, i ten podgrzewacz, tylko powiem wam, że kuźwa tam tak niemiłosierny, krzywe ściany i krzywa podłoga, żeby to w miarę ustawić, jakiś tam kąt złapać, to naprawdę niezłej gimnastyki. Tam między zlew a ten dałem silikon, jak widzieliście w rogu dość sporo ta ściana uciekała, ale myślę, że ten silikon tam ten problem rozwiąże. Podłoga krzywa była, tam chyba nawet poziomicę kładłem, to było widać jak szafka normalnie stała, a jak trzeba było podnieść, ile trzeba było podnieść, żeby ona tam w miarę równo stała. Także przy tych starych kamienicach, starych domach to często jest tak normalnie. Ja myślałem generalnie, że tam gdzie te płytki kładli, że tam wyrównają coś, ale niestety nie wyrównali, tylko tak na po skosie położyli. Także kąta nie szło złapać tam w tej szafce. Tyle ile się udało, tyle podniosłem tą szafkę tam, a resztę cóż, silikon, bo co innego tam można było wymyślić. Także i podgrzewacz tam widzieliście też, przedłużacz dałem, ale przedłużacz tam do podgrzewacza, że teoretycznie nie można, większość przedłużaczy jest 10 amperowych. Ja kupiłem przedłużacz 16 amperowy, także do tego ogrzewacza on tam nie ma dużo kW, także ten 16 amperowy spokojnie wytrzyma, tylko trzeba właśnie pamiętać, żeby był 16 amperowy, nie 10 amperowy, bo te 10 amperowe po prostu by się wytopiły. Także na dzisiaj tyle. Ja dzisiaj sobie już odpuszczam.
I cóż, do zobaczenia przy następnych robotach. Hej!